Kosmos, szalejące hormony, filozoficzne rozkminy oraz tragicznie złe decyzje. Brzmi jak przepis na świetną zabawę, prawda? Z takiego założenia wyszli twórcy I Was a Teenage Exocolonist, czyli gry, w której lądujemy na obcej planecie, nasza kolonia ledwo trzyma się kupy, a fauna i flora są równie niezrównoważone jak ceny mieszkań w Warszawie. Na szczęście subskrypcja tego kanału jest całkowicie darmowa, polecam. Przygodę w I Was a Teenage Exocolonist rozpoczynamy jako 10-letnie dziecko, które wraz z przyjaciółmi oraz rodzicami trafia na planetę Vertumna 4, gdzie możemy rozwijać nasze talenty, zawierać znajomości, przy okazji wpływając na losy swoje i otoczenia. Tak, to właśnie jedna z tych gier, gdzie jedno niewinne wyjście do kuchni może okazać się fatalne w skutkach, a konsekwencje będziemy odczuwać jeszcze przez długie lata. Wybory naprawdę zmieniają tu historię, co oznacza, że nasza postać może zostać geniuszem naukowym, rewolucjonistą, pisarzem, bohaterem, a nawet totalnie bezużytecznym przegrywem. Dokładnie jak w prawdziwym życiu. Ale to nie wszystko, bo nie dość, że nasze decyzje mają tu znaczenie, to jeszcze decyzje z poprzednich save'ów mogą wpływać na nową rozgrywkę. Istny raj dla tych, którzy lubią przechodzić jedną grę w kółko, zwłaszcza, że do odkrycia jest aż 50 zakończeń. Nasi towarzysze to nie tylko tło dla fabuły, to barwna mieszanka charakterów, która w większości odznacza się osobowością bogatszą niż przeciętny TikToker. Każdy ma swoją historię, sekrety i emocjonalne traumy, które można delikatnie pogłębić albo kompletnie zignorować, jeśli preferujemy granie socjopatą. Można nawiązywać z nimi przyjaźnie, romanse, a nawet przypadkiem doprowadzić do ich śmierci, jak w prawdziwym życiu, tylko bez konsekwencji prawnych. Mechanicznie I Was a Teenage Exocolonist to połączenie symulatora życia z RPG-iem, kartami i nutką depresji. Każda decyzja, którą tu podejmujemy, może skutkować dodaniem kart do naszej talii, które wykorzystuje się w rozwiązywaniu wyzwań. Żeby to jakoś dobrze zobrazować, to proszę sobie teraz wyobrazić standardowy dzień w szkole, gdzie po 5 latach nauki nasza talia umiejętności składa się głównie z przytakiwanie nauczycielowi +5 albo niewybuchnięcie płaczem w poniedziałek -3. Zasady karcianki luźną oparto o poker, tyle że zamiast pieniędzy tracimy tu zdrowie psychiczne, a nasz sukces zależy od tego, czy wylosuje się dobre karty. Czyli znowu dokładnie tak jak w prawdziwym życiu. Graficznie gra prezentuje się ślicznie, jak różowo-akwarelowe dziecko Mobiusa i psychodeli z lat 70. Kolory są piękne, a świat klimatyczny. Muzyka to głównie przyjemny i relaksujący ambient do nauki, który świetnie się tu sprawdza, bo gdy kolonia jest na skraju zagłady, to chociaż mózg dostaje miłe dźwiękowe głaskanie po głowie. Okej. Było miło, a teraz wady. Na początku wszystko wydaje się tu fascynujące, ale po kilku godzinach można się zorientować, że robimy w kółko to samo. Uczymy się, pracujemy, rozmawiamy z ludźmi, powtórz. Czyli symulator przeciętnego poniedziałku. Sam tekst, chociaż uważam za interesujący i dobrze napisany, miejscami zwyczajnie zadziwia. Przykład: jednej postaci z depresją nadano tu imię pod terminie oznaczającym depresję, a inna z kolei przedstawia się jako hal, co okazuje się być skrótem od halitozy, to jest śmierdzącego oddechu. Wytyfy, czemu, po co? Większym jednak problemem są same decyzje, które nie zawsze dają tak spektakularne rezultaty, jakby się oczekiwało. Więc zamiast epickiej space opery rodem z Mass Effecta, momentami dostajemy symulator życia, w którym wybory zmieniają tyle, co podpisanie petycji na Change.org. Dodatkowo, jeżeli kogoś odrzucają wątki progresywne i tematy społeczne, a poza tym to kiedyś to było i za moich czasów nie poruszało się takich tematów w grach, to może zamiast się denerwować, lepiej odpalić inny tytuł, bo tutaj nie będzie i tu się porusza. Więc dla kogo jest I Was a Teenage Exocolonist? Jeśli lubisz gry z silną narracją, systemem trudnych decyzji, przywiązujesz się do postaci i masz wystarczająco dużo cierpliwości, by przetrwać tempo wolniejsze niż zawody ślimaków, to jest to tytuł dla Ciebie. Jeśli natomiast Twoja definicja zabawy to szybka akcja, wybuchy, jeszcze więcej wybuchów, to może lepiej odpal GTA, bo tu jedyne eksplozje to te emocjonalne.